Cześć, witajcie. Dzisiaj zajmiemy się tunerem stereofonicznym marki Philips, model 673. No taki troszeczkę można powiedzieć biały kruk, bardzo rozbudowany tuner, bardzo rzadki raczej. No i bardzo stary, bo to jest rok 78, konkretnych rozmiarów, z dawnych lat tunerek. Widzimy, pierwsze co się rzuca, no to dostała szybka gdzieś, strzała. To będziemy, na szczęście jest to szkło, które będziemy mogli wymienić. Podkleimy nowe szkło od spodu, ale to nie jest największy problem przy tym tunerze. Ja już go sobie wstępnie tutaj rozkręciłem i postanowiłem, że jednak dogram film z racji takiej, że usterka, która tu występuje, jest dość ciekawa, więc poszukamy sobie jej przyczyny. Mam nadzieję, że się uda. Zaraz sobie zobaczymy do środeczka, jak jest zbudowany, ale parę słów na temat budowy zewnętrznej. Wskaźnik sygnału, wskaźnik dostrojenia, jak i wskaźnik multipad, czyli wskaźnik odbić fali przełączany. Skala dość taka, można powiedzieć, mało wyróżniająca się. Skala oczywiście analogowa. Pod spodem mamy pokrętło level, czyli poziom wyjściowy głośności AM-u, osobno FM-u, regulowany zaskok mutingu, czyli funkcji wyciszania. Możemy sobie wyregulować. Zazwyczaj w tunerach późniejszych jest to ustawiane na płycie potencjometrem. Przełącznik, tam selektor mono, automatyczne, stereo tylko. I w AM-ie Fidelity i Normal. Są to funkcje tylko do AM-u. Ciekawostką jest to, że włączniki w tym tunerze są dotykowe, jak widzicie. No taka bajeczka. Taka ciekawostka, że jest to dotykowe. Jak na tamte czasy, no to chyba powiew jakiejś takiej innowacyjności. Tak wygląda tuner, jeśli chodzi o jego budowę, czy tam panel zewnętrzny. Jak słyszycie, coś tam odbiera nam. Włączmy sobie stereo. Niby łapie nam stereo, ale jest taka ciekawostka, że jak słyszymy, gra, ale w dioda stereo mruga nam w takt, tak jakby była modulowana częstotliwością odbieranych stacji. No i teraz tak nie wiemy, czy ta stereo jest, czy nie. Jeżeli przełączymy się w funkcję stereo tylko, to słychać, że przekaźnik nam załącza wyciszanie i dźwięk jest przerywany, ponieważ tylko odtwarza nam stereo. W auto, no to on się automatycznie przełącza mono stereo, czyli poszarpany sygnał, na ucho tego nie słyszymy, w mono gra sobie elegancko. Co jeszcze tutaj widać? Podświetlanie mono jest nieaktywne, czyli żaróweczka zepsuta. Tutaj również żaróweczka spalona, jak i tutaj podejrzewam jest przyciemnione, więc jedna żarówka też jest spalona. Ja podłączyłem sobie wcześniej tuner pod wzmacniacz, taki zewnętrzny, i słychać, że mocno zniekształca w stereo, co już tam, o czym informowałem właściciela. No i nadszedł czas, żeby zająć się tunerem. Może dobra, zobaczmy sobie teraz, jak wygląda środek, jak jest zbudowany. A środeczek wygląda w następujący sposób. Ogromnych rozmiarów głowica. Głowica jest po prostu ogromna. Pełni zaekranowana. Ciekawostką jest to, że budowa jest modułowa na takich złączach nie krawędziowych, tylko takich złączach wciskanych i dużych rozmiarów transformator zasilający. Pod spodem tunera jest zasilacz, jest płytka od funkcji dotyku,
Co tam jeszcze mamy od spodu? W tym momencie widzicie, już nie pamiętam. No, potencjometry, dostęp do potencjometrów. Czego tam płytka jeszcze od spodu jest, zapomniałem w tym momencie. Ale najważniejsze funkcje tunera mamy tutaj, czyli głowica, płytka pośredniej częstotliwości ogromnych rozmiarów, płytka stereodekodera i płytka pośredniej częstotliwości AM-u. Ta jest FM-u, ta AM-u. Głowica głowicą, ale zobaczcie na tą pośrednią częstotliwość, jaka jest zbudowana. Filtry pośredniej częstotliwości zaklejone. Na tym filtrze nie było etykiety, ona się znajdowała gdzieś tam na spodzie, więc nie wiem, czy była odklejona przez kogoś już, czy po prostu sama spadła. To, co widzicie tutaj, to są filtry pośredniej częstotliwości. Do tej pory z reguły przywykliśmy, że filtr pośredniej częstotliwości wygląda w taki oto sposób, czyli jest to filtr Muraty, tutaj mamy Muraty ceramiczny i taki filtr malutki ceramiczny w tym momencie zastępuje taki filtr złożony z elementów indukcyjnych, czyli z filtrów, czy tam z cewek. Jest to filtr 8-polowy. 8 mamy ceweczek o różnych kolorach, czyli każda o innych parametrach i łącznie tworzą filtr po prostu przepustowy, czy tam filtr pasmowy. Serwisówka zaleca nie ruszać tego, więc ja póki co tego nie ruszam. Mam nadzieję, że nie było to ruszane, tylko ta etykieta spadła. Także pierwszy raz chyba widzimy takie ciekawe filtry. Tutaj mamy detektor zera pod tą dodatkowym ekranem. I co więcej. No i tyle. Ja sobie już poczyniłem, bo już odkręciłem obudowę, poczyniłem sobie pierwsze takie swoje pomiary. Dlaczego nam to stereo tak dziwnie się zachowuje. Więc sprawdźmy sobie jeszcze jedną rzecz. Właśnie o tym zapomniałem. Mamy sygnał z generatora standardowo 97,4 mono, stereo i o dziwo dioda stereo nam nie zaskakuje, czyli niedekodowany jest sygnał MPX. Gdy wyłączymy, w tym momencie wyłączyłem modulację sygnału z generatora, czyli jest podawany tylko sygnał MPX, nie zmodulowany żadną częstotliwością z przedziału akustycznego i możemy zauważyć, że zapala nam się dioda stereo. Więc problem prawdopodobnie leży gdzieś tutaj w stereodekoderze. Jeszcze taka ciekawostka, że 400 Hz, gdy zmodulujemy sygnałem 400 Hz, dioda stereo nam się zapala. No i dlatego to właśnie mamy to miganie tej diody, ponieważ częstotliwość audycji odbieranej no to jest pełne spektrum, powiedzmy od tych spokojnie myślę od tych 50 Hz do 15 kHz i jak widać 400 Hz działa nam dioda stereo, przy około 1 kHz nam nie działa, przez co ona właśnie było wyłączane stereo i mrugała. Dobra, sobie włączę jeszcze oscyloskop, żeby pokazać Wam jedną rzecz, co udało się namierzyć do tej pory. Ja się tu podłączę gdzieś do masy. Gdzie mamy tę masę? Ok. Dobra, rzucę Wam podgląd na oscyloskop. I mamy w tym momencie sygnał z generatora. Wyłączyłem modulację. Sygnał podaje bezpośrednio na płytkę pośredniej częstotliwości, czyli 10,7 MHz, czyli sygnał po prostu po sierpecze pośredniej częstotliwości bez modulacji, ale z sygnałem pilota 19 kHz. W tym momencie w tym momencie dioda stereo nam się pali, czyli dekoder nam poprawnie dekoduje. To, co pokazywałem wcześniej, że bez sygnału modulującego nam działa. I zmierzmy sobie, jak wygląda sygnał MPX wychodzący z pośredniej częstotliwości. Z płytki pośredniej częstotliwości sygnał MPX, jak można się domyślać, no nie ma modulacji, więc tylko mamy sygnał pilota. Ładna sinusoida, dość taka, no po prostu ładna sinusoida, niezniekształcona. Około 19 kHz, jak widać na pomiarze nam skacze, czyli wszystko się zgadza.
Jest to złącze pośredniej częstotliwości. Teraz sprawdzam sobie złącze na stereodekoderze. Jest ok, tak? Mamy złącze na stereodekoderze, jest ok. A teraz przenoszę się na nóżkę stereodekodera, nóżkę numer 2, pin numer 2, na który wchodzi sygnał i jest on, tak wygląda. Jak widać, jest on już poszatkowany, dość dziwnie obcięty. Nie przypomina on 19 kHz sinusoidy, tylko jest, no widać, że jest jakby zmodulowany jakąś częstotliwością. I to może być przyczyna tego, że nam to stereo nie działa. Nie jest odpowiednio dekodowane dla pasma częstotliwości akustycznych. Jeszcze raz. Wejście, ładna sinusoida, poprawna. Wejście stereodekodera samego scalaka już brzydka. No można by powiedzieć, że albo scalak jest uszkodzony lub coś na płytce pośredniej częstotliwości. Tu jest ten nasz badany obszar. Sygnał na wejściu płytki, ładna sinusoida, natomiast już na tym pinie poszatkowano. Ja już spróbowałem sobie, już nie będę Wam tego pokazywał, bo nie będę wyciągał płytek w kółko, ale ja odlutowałem sobie nóżkę wejściową całego stereodekodera, pin drugi, aby nie obciążać całego układu wejściowego, który jest pomiędzy wejściem pinem drugim a wejściem płytki stereodekodera, przez którą przechodzi sygnał. Mimo iż odlutowałem tą nóżkę, nie obciążało mi tutaj układu wejściowego. Nadal miałem tą samą sytuację, czyli na wejściu było ok, a po układzie wejściowym było kiepsko. Co my mamy tutaj po drodze, ten nasz sygnał MPX mija? Ano mija nam kondensator 1, kondensator foliowy kolejny, kondensator foliowy kolejny, cewkę i trymer. Jest to taki dziwny tutaj układ, w którym właśnie reguluje się separację stereo kanałów. Tak jest rozwiązany ten stereodekoder i układy peryferyjne, czy tam obwody peryferyjne wokół niego. Tak właśnie odbywa się tutaj regulacja separacji. Kostka nosi nazwę, czy tam symbol 75B3BK. Szukałem jakiejś informacji, zupełnie dostępna kostka scalak. Więc jeżeli jest on uszkodzony, no to jest źle. To mamy problem. Chyba że coś jest z tą naszą ceweczką, trymerem lub którymś kondensatorem. Więc musimy sobie najpierw to sprawdzić, co się dzieje dziwnego, że sygnał tutaj na wejściu jest ok, a po przejściu przez ten układ jest dziwnie spaprany. Jeśli by przyjrzeć się płytce tego stereodekodera i tej okolicy tego scalaka i tego obwodu, o którym mówiłem, no to widać tutaj ślady kalafonii, czyli coś było poprawiane, więc problem już istniał i ktoś tutaj już próbował dociekać. Pytanie, czy udało mu się naprawić, znowu mamy uszkodzenie, czy po prostu odpuścił. Widać jeszcze na płytce kilka takich miejsc ze świeżą kalafonią, więc można wnioskować, że problem występował już jakiś czas temu wcześniej. Być może to było przyczyną tego, że tuner został gdzieś tam kiedyś odstawiony na boczny tor. Zaczynamy śledztwo i dochodzenie prawdy. I wracam po kilku dniach. To, co wcześniej mówiłem, problemy ze stereodekoderem rozwiązane, czyli nie mamy już problemu z zaskokiem stereo, nie mamy problemu ze zniekształceniami, które wynosiły 0,5%, bardzo duże intermodulacyjne zniekształcenia w trybie stereo. Szukałem przyczyny gdzieś tutaj. Okazało się, że uszkodzony był sam scalak od stereodekodera. Jest to taki ciekawy scalak, bo jego symbol to 75B3BK. Także zastosowałem zamiennik, zabanglało, więc możemy działać dalej. Tutaj widzicie, usunąłem wszystkie żarówki podświetlenia. Są to takie żarówki z trzonkiem bagnetowym 6,3 V. Spróbujemy takie zamówić.
postanowiłem, że myślę, że zresztą w uzgodnieniu z właścicielem ustaliliśmy, że wymienimy wszystkie żarówki, 13 sztuk, tak aby już nie było problemu w niedługim czasie ze spalonymi kolejnymi. Było tutaj kilka sztuk spalonych z podświetlenia wskaźnika, skali, jak i trybu mono. Zmienimy wszystkie, będzie spokój. Co dalej? No, usunąłem szkło. Jeśli chodzi o szkło ze skali, było ono wklejane. Kawałeczek szkła, także no cóż, spróbujemy do szklarza dociąć taki na rozmiar. Brutalnie trzeba było to zrobić, niestety popękała już do końca. Jest to po prostu zwykłe szkło, białe, więc nie ma problemu, myślę, z docięciem u szklarza. Gorzej już ze szklarzem, ciężko spotkać szklarza tak naprawdę i będę musiał się trochę rozejrzeć po okolicy. Wezmę miarę, wezmę grubość szkła, dopasujemy coś, wkleimy. Tymczasem ustalamy jeszcze z właścicielem, czy wymieniamy wszystkie kondensatory, ponieważ te niszikony niebieskie, co tutaj są, no nie są najgorsze. Jeszcze oparły się zębowi czasu, więc zobaczymy. No, jeśli trzeba, to wymienimy. Na ten moment, co dalej robię? Nie ma gdzie szarpnąć tego klocka. Na ten moment działamy sobie od spodu, czyli wyczyścimy ten ogromny selektor. Jest to selektor prawdopodobnie Alpsa, jak dobrze kojarzę, na takich wielkich płytkach, spotykany często w Sansui. Przynajmniej ja tak spotykałem w Sansui ostatnio. Co dalej? Potencjometry sobie również wyczyścimy. Tutaj mamy również Alpsa potencjometry. No i przejrzymy jeszcze całe zasilanie, czyli elektrolity. Ja już widzę, że jeden jest uszkodzony tutaj kondensator, więc, ale to kondensator stały akurat pękł. Widać to. Więc sobie go podmienimy. Przejrzymy resztę. No i będziemy składać. O tyle dobrego, że zastosowano już tutaj wtyczki, które można odpiąć i dzięki którym płytka będzie mogła być uwolniona, chociaż do serwisowania nie jest to najłatwiejszy sprzęt. No, troszeczkę trzeba się natrudzić, żeby to rozebrać. No ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. Działamy. To tyle z aktualizacji. Mogę tylko powiedzieć, że zniekształcenia w trybie stereo wynoszą 6,5-6%, więc bardzo przyzwoicie, a czułość stereo grubo poniżej 10 mikrowoltów, więc jak na razie rewelacyjnie. Zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. I przełącznik czy selektor dobiega końca jego czyszczenie. Tak wyglądają tarczki czarne, więc trzeba je wyczyścić i trzeba pilnować, żeby zachować odpowiednią kolejność przy składaniu. Najlepiej pojedynczo wyjmować te tarczki, czyścić, wkładać i kolejna. To już ostatnia i jeden temat z głowy. I przy okazji kontrola stanu niektórych elektrolitów. Mam przykładowo 3 elektrolity wybrane losowo. Spróbujmy 2,2 mikro. Sprawdźmy. 2,2 mikro, leci pomiar. 2,3 ohma, czy tam 2,3 ohmów. Ohma. Ser, faulos niewielkie, pojemność w normie. Ja myślę, że na siłę nie ma co wymieniać. Kolejny 220 mikrofaradów, 25 V. Jak najbardziej ok. 2200 mikro, 16 V. No nie ma do czego się przyczepić. Na siłę nie jestem zwolennikiem na siłę wymieniania.
jest sprawny, oryginalny. Myślę, że zostawimy je. Ja jeszcze losowo sobie tam przepatrzę, na pewno w zasilaczu sprawdzę. I jeszcze może na peczce, czyli na PC. Jak wyniki będą podobne, no to zostają. I wracam po jakimś czasie, dotarły żarówki. Można się domyślać, że jeżeli panel złożony, to tuner już działa. Zobaczmy sobie. Widać, podświetlenie startuje. Wcześniej ono było niepełne, raz działało, w zależności od przełączonych funkcji. Było raz głośniejsze, raz mocniejsze, więc coś był problem. I przy składaniu oczywiście również wystąpił mi pewien problem, czyli tak, nie mieliśmy podświetlania przełączników, tych diod, jak i zanikało nam podświetlenie całości. Co się okazało? No niestety wtyczki, wszystkie styki, parę zimnych lutów w zasilaczu dało znać o sobie, wszystko wyczyszczone, luty poprawione. W tym momencie jest ok. Kondensatory, jak widzieliście na załączonym obrazku, w rewelacyjnym stanie jak na taki tuner i nie ma sensu wykonywać pełnego recapu, no bo są bardzo dobre, więc zamieniać coś, co jest dobre, na coś, co może być gorsze, no mija się z celem. Ja uważam, że jeżeli parametry są ok, nie ma co szukać dziury w całym. Jeżeli one wytrzymały tyle lat, to te kondensatory Nishikona sobie poradzą jeszcze dość długo. A wydaje mi się, że ten sprzęt jest na tyle leciwy, że zasługuje, żeby jak najbardziej zostawić go w oryginale. Oczywiście co uszkodzone wymieniamy, ale ja sprawdziłem kondensatory i są ok. Co mi zostało? No, zostało mi jeszcze powtórnie zestroić raz wszystko, jak i dokonać naprawy tutaj anteny. Nie wiem, czy to było ucięte, ta antena, a właściwie przewód od anteny AM. To jest na ferycie nawinięta cewka. Czy to gdzieś znowu zostało przygniecione i przecięty kabel. 3 kable mam do połączenia, zalutuję, dam koszulkę i będziemy kończyć. Jeszcze na koniec samo strojenie powtórne całości. I zobaczymy sobie podsumowanie jakieś, jakie parametry udało się uzyskać. Także wracamy za chwilkę i już kończymy ten tuner. I moi drodzy, przyszedł czas podsumowania. Tuner już złożony, obudowa zamontowana. Wymienione podświetlenie, jak widać, gotowy do pracy. 97,4 MHz. Jak widać, skala w miarę dobrze się pokrywa. Lekkie luzy na gałce są, no niestety. Być może to wynika już z jakiegoś tam zużycia elementów. Ustawiamy się w 0 detektora. Jesteśmy w 0 detektora, nie przedłużając. Mamy 3 tryby działania mono. Automatyczny, czyli sam przełącza się pomiędzy stereo a mono i dodatkowo możemy sobie wyciszać sygnały pomiędzy stacjami, gdy wyszukujemy. Próg zadziałania mutingu, czy tej funkcji muting jest regulowany, jak widzicie, potencjometrem. Także zostawmy sobie w gołym auto, niech będzie. Bo stereo będzie tylko wyszukiwało nam sygnały stereo, mono będzie wyciszane, nawet jeżeli będzie silny sygnał. Także takie udogodnienia. Dalej mamy jeszcze tryb AM-u, fidelity, czyli w wysokiej, czy tam fidelity wysokiej wierności, czy tam wierności, i tryb normal. No AM zostawiamy sobie, nie czepiam się AM-u. AM działa, potwierdziłem, więcej tam nie będziemy wnikać. Jeszcze wskaźnik fali odbitej, czy tam odbić fali na zerze, no bo sygnał z generatora, więc jest ok. Dobra, i teraz na szybko pomiary. Jesteśmy w zerze, patrzę, jesteśmy w zerze. Oto pomiary. No i mamy pomiary. 400 kanał lewy, 400 kanał prawy. Jak jeszcze bym się tutaj pobawił tym zerem detektora, to jestem w stanie zejść niżej, zobaczcie. Nawet do niecałych 300. 70 dB SNR, więc na papierze wyniki są bardzo ładne. No,
Myślę, że jak na taki tuner zadowalający. W trybie mono to samo, więc bez zmian. Zostawmy auto i lecimy sobie od razu czułość użytkową stereo. Minus 80 dBm, a czułość jeszcze powyżej, zobaczcie, 50 SNR. Minus 85 dBm, jeszcze powyżej 40 decybeli, prawie 50, więc lecimy sobie do momentu standardowo, aż będziemy mieli 40 decybeli SNR i to jest ten moment. Zobaczmy, minus 91 decybeli, minus 91 dBm z generatora i jeszcze mamy takie ładne wyniki, czyli minus 91 to czułość będzie na poziomie minus 91, ja już patrzę ze ściągi, około 6 mikrowoltów, czyli bardzo przyzwoita. Zobaczmy sobie w takim razie jeszcze czułość mono. Teraz przełączyłem na tryb mono i lecimy do momentu, aż uzyskamy w trybie mono 26 decybeli SNR. Mamy 26 decybeli SNR, minus 99 dBm. Minus 99 dBm to jest 2 mikrowolty. Czyli niemal książkowo to, co podaje producent, tak to udało nam się uzyskać. Przy takich niewielkich sygnałach, no to niestety, ale już nam odgrywa rolę tutaj nawet kabel pomiarowy, więc to zostawiamy. Naprawdę wysoka czułość, jeśli chodzi o tuner. Przepraszam, troszeczkę mi zero uciekło, widzę. No to jeszcze poprawka, jeszcze jedna. Minus 92 dBm i jeszcze mamy 42 dB SNR. Minus 93. Minus 93 dBm to mamy prawie 40, nawet 40 dB nam skakuje, czyli troszeczkę musiałem poprawić zero detektora. Minus 93, 5 mikrowoltów, no to elegancko. I jeszcze polecimy sobie mono w takim razie do 26. Minus 101, czyli lekka poprawka, bo minus 101 dBm, no to czułość na poziomie 2 mikrowoltów. A nawet widzę, że jeszcze tutaj 28, więc no już nierówny, 1,5 mikrowolta. Około, tak, 1,5 mikrowolta. Czyli czułość rewelacyjna tego tunera. Jeszcze wam pokażę jedną rzecz, do czego jest i jak ładnie służy ta funkcja ASNC, czyli ja skrótu nie rozwinę, nie wnikałem, ale z tego jak działa i jak się zachowuje, to ja się domyślam, że służy ona do poprawy czy tam wyciszania szumów dla słabych stacji. Dobra, mamy takie parametry odbioru dla sygnału minus 80 dBm i zobaczcie, włączam funkcję ASNC i jak ładnie nam uległo SNR poprawie. Będzie to bardziej widać jeszcze dla słabszych stacji. Powiedzmy minus 85 dBm, czyli dość taka już słaby sygnał z generatora. Włączamy ASNC i zobaczcie, skoczył nam do ponad 50 dB SNR. Teraz wyłączona funkcja 48, załączamy funkcję, wycisza nam ładnie szumy. Zobaczcie, jak obniża nam tą trawkę od szumów. Także bardzo przydatna funkcja, bardzo ładnie działa. No to co? No to chyba tyle. Słowem podsumowania. Tuner sprawny, działa. Stroi w stereo nawet na kablu z generatora, jak widać. O właśnie, tu mamy jakąś stację z generatora. Mówię, na kablu z generatora. Całkiem przyzwoicie gra. W ocenę brzmienia, jak wiecie, się nie zagłębiam, bo różne są gusta i guściki. Jedno, co można powiedzieć na pewno o tym tunerze, i to wynika jednoznacznie nawet i z pomiarów, jest super czuły, super radzi sobie z sygnałami nawet niewielkimi, czyli ze słabymi sygnałami z anteny. Nie ma tego ćwierkania, nie jest słyszalne to ćwierkanie na wyższych częstotliwościach, ten szum, także no kawał
dobrego sprzętu vintage, jeśli chodzi o wykonanie, obudowę. Myślę, że wygląd też potrafi zaskoczyć niejednego. To tyle. Dziękuję. Tuner wraca do właściciela. Oczywiście szybka wprawiona, szklana. Nie ma śladu, że coś tutaj się zadziało. Pozdrawiam. Do następnych filmów. Uczulam osoby, które są tam zainteresowane, aby zajął się ich sprzętami. No troszeczkę, że tak powiem, poślizgu czasowego jakiegoś mam, więc z góry przepraszam, jeżeli się przeciągną jakieś tam nasze ustalenia co do daty. Pogoda jeszcze zachęca, żeby wyjść z domu, żeby poświęcić troszeczkę czasu wolnego na inne tematy i dla rodziny. Więc przepraszam, proszę o troszeczkę cierpliwości. Do następnych odcinków. Trzymajcie się wszyscy. Pozdrawiam. Cześć.